Ty przyjmuj pliki, tylko te, na które czekasz. Jak ktoś ci wysyła jakiś nieznany prezent, po co ci to? Pliki to jest krwiobieg wymiany informacji pomiędzy aplikacjami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy systemami, pomiędzy firmami. Są wkurzeni klienci, którzy w formularzu do reklamacji wkładają załączniki, w których jest jakiś syf, tylko po to, żeby zrobić kuku instytucji. No nie, mamy jakiś obrazek, się skopiował 1 000 000 razy i nam tańczy jakieś... No dobra, nie będę mówił co, ale no wiecie, jakie były kiedyś ataki. No brzydkie rzeczy nam tańczą po ekranie, bo ktoś sobie robi z nas jaja. No nie, no teraz ataki to jest biznes. Cześć, tu Integrity TV. Łukasz Kopeć I Łukasz Pietrzak z Integrity Partners. Rozpoczynamy niebezpieczne rozmowy. Na początek gorąco Was zachęcamy do zostawienia łapek w górę i komentarza pod tym filmem. Dzięki Wam nasze filmy po prostu będą lepiej pozycjonowane na YouTubie. Serdecznie zachęcamy i dziękujemy od razu. Tak, zachęcamy, bo chcemy szerzyć informacje i edukację o cyberbezpieczeństwie. Jak pewnie zauważyliście, Łukaszu, ty też, mamy nowe studio. Będzie się dzisiaj sporo działo nowego, ale najpierw zaprośmy, i w zasadzie to już żeśmy zaprosili, przedstawmy naszego gościa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bezpieczeństwie plików i jest z nami Łukasz Okulski z firmy Obswat. Cześć Łukaszu. Cześć chłopaki, dzień dobry wszystkim. No, jesteś tutaj pierwszą osobą, która przetestuje, chociażby za tobą jest do boksowania przygotowany worek treningowy. Jak będziesz chciał, to nie krępuj się, w każdym momencie jest dostępny, także jak się na nas zdenerwujesz czy coś, to śmiało Wołamy przerwa, ulżyj sobie. trzeba spuścić trochę energii z siebie. Będziemy mówić, jak boksować z cyberprzestępcami i przede wszystkim się nie dać. Tak jak w poprzednim odcinku, zaczynamy od niebezpiecznego pytania. Czy miałeś okazję dowiedzieć się, zobaczyć w poprzednich odcinkach, jak to wygląda, na czym polega? Tak, widziałem i no co, liczyłem, że mi podpowiecie, żebym nie wyszedł na niekompetentnego odpowiadacza na pytania, ale nie chcieliście tego zrobić, więc no trudno, miejmy to za sobą. To jeszcze zanim zaczniemy, powiedz nam w 2 słowach, czym się zajmujesz. W 2 słowach ciężko odpowiedzieć. Zajmuję się wszystkim, co sprowadza się z promowaniem obecności marki Obswat w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy to jest uczestnictwo w takich wspaniałych inicjatywach jak wasz podcast, czy to jest bezpośredni kontakt z klientami, czy to jest współpraca z kanałem partnerskim naszych wspaniałych partnerów. Właściwie każda dowolna rzecz, która sprawia, że Obswat zaczyna pojawiać się na polskim rynku coraz szerzej, coraz bardziej, ma coraz więcej klientów, ludzie coraz lepiej w ogóle wiedzą, z czym to się je. To jest moje zadanie i tym się zajmuję. W takim razie przechodzimy do naszego niebezpiecznego pytania, a oto i ono, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. W którym systemie operacyjnym pojawiła się jedna z pierwszych współczesnych koncepcji pliku? A. Windows 1.0, B. CP/M, C. Multics, D. Amiga OS. Tutaj. Wybieram Amigę. Czyli odpowiedź D. Amiga OS. Może chcesz skorzystać z naszego telefonu do przyjaciela? Działa? Gdzieś tam się dodzwonimy? Nie, już wyrzuciłem z siebie tą odpowiedź. Zostaje. Definitywnie, tak? Definitywnie. Jesteś pewien? Nie jestem pewien, ale trzeba iść do przodu. Odpowiedź oczywiście poznamy na koniec odcinka. W takim razie zaczynamy. Łukaszu. Przygotowując się do tego odcinka, pozwoliłem sobie trochę zasięgnąć statystyk. No i będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie plików. Każdy z naszych słuchaczy, no nie ma innej opcji, musi jakoś tam dotykać tych plików, udostępniać je, pracować nad nimi. Twoja firma specjalizuje się w zabezpieczaniu plików. Ja tutaj znalazłem kilka takich statystyk, żeby pokazać skalę problemu, można powiedzieć, związanym z przechowywaniem plików. 50% firm przechowuje 5 petabajtów danych nieustrukturyzowanych. 1 petabajt to 1 miliard megabajtów, tak gwoli ścisłości. 57% wszystkich danych zawiera informacje poufne, a 400 000 plików jest współdzielonych z prywatnymi
kontami. No i teraz dlaczego dopiero na przestrzeni ostatnich lat ktoś w ogóle zaczął się zajmować czymś takim jak bezpieczeństwo plików, skoro pliki są tak naprawdę od zawsze z nami? Znaczy, prawda jest taka, my się zajmujemy bezpieczeństwem plików, w sensie my jako branża cyberbezpieczeństwa od dawna, bo teraz tak, słowo bezpieczeństwo plików to jest skrót myślowy. Faktycznie to, czym zajmuje się OPSWAT i to, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to minimalizowanie ryzyka, jakie pliki wnoszą do organizacji. Bo słuchajcie, pliki, nawet te statystyki, które powiedziałeś, pliki to jest krwiobieg wymiany informacji pomiędzy aplikacjami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy systemami, pomiędzy firmami. I wraz z postępującą cyfryzacją społeczeństwa, no po prostu jest coraz więcej tych plików i ten krwiobieg coraz szybciej płynie, ma coraz więcej niteczek. I dlaczego my się zajmujemy plikami? Słuchajcie, no przecież w cyberbezpieczeństwie są właściwie tylko dwie grupy osób, które mają wpływ na to, czym my się zajmujemy. Pierwszą z nich to hakerzy, no bo jak pojawił się pierwszy wirus, to wtedy pojawił się pierwszy antywirus. Jak się okazało, że sieć akademicka jeszcze wtedy, jak na początkach internetu była siecią otwartą i ktoś zaczął to nadużywać, to pomyśleli, o dobra, to musimy pozamykać drzwi, powstały pierwsze firewall. No i wraz z postępem tej cyfryzacji, nowymi systemami hakerzy wymyślają nowe sposoby na dobieranie się nam do danych i pieniędzy i utrudnianie życia, więc druga grupa, która ma wpływ na to, na czym pracujemy, czyli nazwijmy to founderzy i ownerzy firm bezpieczeństwa, wymyślają nowe to technologie, na początku jako startup, które mają uściślić tą kolejną, nie wiem, być kolejną tarczą dla kolejnego miecza, który hakerzy sobie wymyślili. I dokładnie tak było z OPSWAT-em. To jest firma, która jest na rynku ponad 20 lat i nie zaczęła wcale od plików. Zaczęło się od threat researchu. I założyciel firmy stwierdził, że no dobra, skoro coraz więcej wiemy o zagrożeniach, które, że tak powiem, są dookoła nas. Pamiętacie, to było ponad 20 lat temu. Zaczniemy się może wymieniać tymi informacjami z różnych systemów, które wiedzą i tak powstał pierwszy produkt Oasis, który tak naprawdę był takim szyną wymiany informacji, językiem komunikacji, którym komunikowały się systemy między sobą. I to było sprzedawane głównie vendorom bezpieczeństwa. Jak wiecie, dużym tuzom z network security i tak dalej, no to wszystko jest na stronach, no ale po prostu nie chcę, chciałbym, żeby ten odcinek był o naszej rozmowie, nie o brandach. No tak czy inaczej, to był początek, a dopiero później okazało się, że dobra, no ale najlepszym jak gdyby nośnikiem tego języka wcale nie jest sieć, tylko endpoint. A w tamtych czasach najbardziej na endpoincie działały silniki antywirusowe, jako coś, co jak gdyby sprawdza hash, sprawdza sygnaturę, zajmuje się plikami. I wtedy powstał kolejny pomysł. Kurde, no ale tyle jest już różnych fajnych silników antywirusowych, one mają pomiędzy sobą różne, no mają różnice między sobą. Przydałoby się mieć werdykt wielu takich silników antywirusowych. Tak jak sobie damy, im więcej tych silników antywirusowych będzie patrzyło na ten plik, no bo de facto tym się zajmowały wtedy silniki antywirusowe. Był jakiś plik i one sobie go sprawdzały. Będziemy mieć jeszcze lepszy werdykt odnośnie tego, czy ten plik jest złośliwy, czy nie. I dopiero wtedy właśnie, dosłownie kilka lat po powstaniu firmy, okazało się, że to zróbmy taki kombajn antywirusowy, który no nie będzie zabawą dla analityków, że zobaczymy, co się stanie, tylko on będzie ustrukturyzowany i zbudowany w taki sposób, żeby stanowić prewencję. I na tym pierwszym, nazwijmy to, skanerze z wielu silników antywirusowych, oczywiście istniejących na rynku dużych brandów, z którymi OPSWAT wchodził w porozumienia, pojawił się zaczątek platformy MetaDefender. I skoro platforma MetaDefender zaczęła działać na plikach, no to przez lata, dzięki naszym klientom, którzy nas, że tak powiem, popychali w różnych kierunkach i dzięki też naszemu właśnie threat researchowi i podejściu, zmianie podejścia przez lata, no powstała w miarę uniwersalna platforma, która jest w stanie minimalizować albo niwelować ryzyko, jakie pliki wnoszą do organizacji. Czy to już w takim razie, czy korzystanie z tej platformy, tutaj nie będziemy się jakoś bardzo rozwijać marketingowo, ale czy bezpośrednio ta platforma uniemożliwia dostanie się takiego pliku do wejścia do naszego komputera i przedostanie się jakiegoś wirusa? Absolutnie tak. Znaczy, wiecie, w każdych systemach bardzo wiele zależy od konfiguracji. Ta platforma przede wszystkim jest elastyczna, więc jeżeli życzysz sobie, żeby pliki były weryfikowane
zanim dotrą do pacjenta zero, czyli do tego twojego laptopa albo do tej aplikacji, o której mówimy, no to tak, absolutnie do tego służy ta platforma. No ale może być skonfigurowane też w inne sposoby, no nie wiem, działa na kopii pliku, tych metod jest wiele, ale tak, idea, o której powiedziałeś, czyli niedopuszczanie tak naprawdę do pojawienia się pacjenta zero, czyli my ten plik jak gdyby w locie weryfikujemy, zanim on dotrze do miejsca docelowego, do endpointa, do aplikacji, no to jest najczęstszy przypadek użycia tej naszej platformy w Polsce i nie tylko w Polsce. To jeszcze zanim wejdziemy głębiej w technikalia i to jak się przestrzec przed tym, to jeszcze jakbyśmy mogli tylko wrócić do tego wątku, o którym ty, Łukasz, powiedziałeś, podałeś statystyki, które mają w sobie zatrważającą wartość, którą są te prywatne dane. I pytanie w takim razie, mówiąc o samych plikach, z jakimi zagrożeniami my się możemy zetknąć jako użytkownicy w kontekście chociażby samych plików? Co może się stać? Co jest największym zagrożeniem, jak taki plik zostanie przejęty? Ale ty mówisz o Mówię plikach ogólnie. ogólnych, ale to mówisz z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego, czy z punktu widzenia organizacji? To zacznijmy od Kowalskiego. To z punktu widzenia Kowalskiego nie ma się specjalnie czym przejmować. W sensie oczywiście pliki, które trafiają do nas zwykłych Kowalskich, no mogą być zaczątkiem jakiegoś ataku hakerskiego, jakiś tak zwany exploit, który ma za zadanie, nie wiem, wpiąć nasz komputer do jakiegoś botnetu, żeby się połączył tam z Command and Control, czy możemy dostać atak typu keylogger, który sczytuje, jak wpisujemy sobie hasła do naszego konta, więc no nadal możemy być ofiarą jakiegoś ataku, gdzie w tym pliku po prostu jest albo exploit, albo malware i my sobie tego nie zauważymy, tylko sobie korzystamy z komputera, bo to już teraz nie jest ten czas, gdzie my jako Kowalscy widzimy, o nie, mamy jakiś obrazek, się skopiował 1 000 000 razy i nam tańczy jakieś, no dobra, nie będę mówił co, ale no wiecie, jakie były kiedyś ataki. No brzydkie rzeczy nam tańczą po ekranie, bo ktoś sobie robi z nas jaja. No nie, no teraz ataki to jest biznes, ktoś po to atakuje drugą stronę, żeby wyciągnąć z tego pieniądze, więc to jest najfajniejsza bariera. No my jako Kowalscy nie stanowimy jakiegoś ogromnego zasobu pieniędzy dla atakujących, to bardziej ataki typu idące na skalę, i one nie zawsze posługują się plikami. To już teraz jest prędzej jakieś właśnie SMS-y, jakieś dziwne telefony. Więc z punktu widzenia Kowalskiego ten plik nie jest jakimś wielkim zagrożeniem. No ja tylko po prostu sugeruję nie trzymać na przykład pliku ze wszystkimi hasłami, gdzieś na przykład w internecie, na Dropboxie czy gdzieś. No to są, dokładnie, to są tego typu. Tutaj jest bardziej kwestia, jakimi danymi, gdzie my się dzielimy, no to lepiej nie trzymać wszystkiego w internecie, jeżeli nie chcemy, żeby nasze prywatne dane gdzieś tam były. Internet nie zapomina, do tego da się mieć dostęp. A jeśli chodzi właśnie o firmę, to jaka to jest skala problemu, ile ataków, cyberataków na firmę, na organizację zaczynają się właśnie od takiego pliku załącznika? Słuchaj, no i tutaj jest bardzo ciekawe są statystyki, bo wiecie, najwięcej statystyk jest w takich dużych opracowaniach, jakiś Verizon, Microsoft, CrowdStrike, robią takie globalne threat researche. I z uwagi na to, że one są globalne, to jest, wiecie, zaczyna się magia właśnie statystyk. Popatrz, mogę wam powiedzieć, jedna ze statystyk, która jest trąbiona przez większość czasu, to że ponad 90%, i to w zależności od nich, tam 92, 90x, procent ataków zaczyna się od maila nie, no to każdy z nas zna. Najczęściej w tym mailu jest jakiś załącznik, nie zawsze, ale jest często, więc można powiedzieć, kurde, bardzo dużo, zwłaszcza tym mailem z tymi załącznikami, z tymi plikami i na to też, że tak powiem, są przykłady. No ale z drugiej strony jest raport innej firmy, która mówi, że już nawet prawie 90% ataków to są ataki tak zwane malwareless. Gdzie są, wiesz, jakieś skrypty w PowerShellu i tak dalej, więc odpowiedź na to, czy ten problem stanowi, czy to jest problem faktycznie dla instytucji, jest następująca. A jak dużo i z kim ta instytucja wymienia pliki? Bo najczęściej jest tak, że jak ja rozmawiam z klientami, to ja rozmawiam tylko z klientami, ja nie muszę ich straszyć, że pliki stanowią zagrożenie. Oni już wiedzą, że pliki stanowią zagrożenie, bo na przykład mają małą aplikację do składania reklamacji. I słuchajcie, dzisiaj jest tak łatwo spreparować malware, że gdyby to się zdemokratyzowało, to może każdy zrobić, że uwierzcie mi, są wkurzeni klienci, którzy w formularzu do reklamacji wkładają załączniki, w których jest jakiś syf, tylko po to, żeby
zrobić kuku Albo instytucji. zamawiają cyberatak na życzenie, na konkurencję na przykład. To takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast rozumiem, że chciałbym, żeby jak gdyby to wybrzmiało, że i wtedy taka firma, która przyjmuje te reklamacje, najczęściej to nie jest malutka firma, tylko większa firma, skoro ma już wystawiony jakiś, nie wiem, webportal do reklamacji, albo przyjmuje te reklamacje na mailu, no już jakieś zazwyczaj security u siebie ma, no i widzi, że kurde, X problemów się pojawia z tym flowem plików przychodzących. Albo z drugiej strony, no mamy oczywiście regulacje i w regulacjach też jest napisane, no żeby po prostu, no słuchajcie, no tak naprawdę, żeby to miało sens. Jeżeli masz duży flow, nie wiem, plików z zewnątrz, albo tymi plikami się mocno wymieniasz między firmami, między kontraktorami, no to jest po prostu, to jest flow informacji, który w jakiś sposób musi być zabezpieczony. Czy on będzie zabezpieczony obsługatem czy czymś innym, to jest zupełnie inna rozmowa, ale no to jest, pliki przychodzą albo pocztą, albo w ruchu webowym, sieciowym, albo przyniesione na jakimś gwizdku, świstku na pendrive'ie, no jak na jakimś fizycznym nośniku. No i teraz, gdzie tych plików jest najwięcej? I tam wchodzi prawo statystyki, tam pewnie jest najwięcej problemów. I zaczyna się szukanie, to co z tym można zrobić? To ja teraz mogę zadać 2 pytania w cenie jednego, a mianowicie pierwszym pytaniem jest to, że jakiego rodzaju pliki, jakiego typu pliki są najbardziej niebezpieczne? Czy to są te zipy, które zawierają w sobie jakieś malware'y, znaczy jakieś zagrożenia, wirusy i tak dalej, nazwijmy to, choć teraz już z tymi wirusami już trochę tego mniej, tak mi się wydaje. I to zaraz, to jest między innymi pytanie do Ciebie, czy faktycznie tak jest, a druga część pytania jest taka, w Outlooku i nie tylko, co chwilę widzimy wyskakującą informację, że nie musisz zapisywać tego pliku na komputerze, zapisz sobie na komputerze w firmie, na OneDrive'ie na przykład. Czy to wystarcza do tego, że dobra, zapiszę tam i już jestem bezpieczny? To zacznijmy od początku. Jaki typ pliku? Z jednej strony może się okazać, że najbardziej niebezpiecznym typem pliku jest na przykład plik wykonywalny, no bo on ma w sobie najwięcej informacji, nie? Skryptów, na przykład exe, DLL, XLL, jak w jednej z ostatnich kampanii zza wschodniej granicy, to była taka aberracja pliku DLL, bo plik wykonywalny, no bo on jak gdyby jest największy, ma w sobie najwięcej informacji, najwięcej skryptów, najwięcej kontentu aktywnego, no cały jest aktywny, no bo to mówimy aplikacji, więc w nim można najwięcej złych rzeczy zmieścić, ale no i tak stopniując, no rzeczywiście archiwa tak samo stanowią zagrożenie, bo znów w archiwie możesz najwięcej rzeczy schować, więc to jest... Musisz rozpakować, żeby faktycznie zobaczyć, co tam jest, więc... Więc to jest, ale wiesz, i tak można stopniować, nie? No to pliki office'owe, no bo tak naprawdę każdy plik, czy PowerPointa, czy Worda, to tak naprawdę jest zbiór plików. Taki docx to jest de facto archiwum, w którym masz różne zdjęcia, tekst, to są obiekty, to są pliki też zarchiwizowane. PDF też jest PDF jest bardzo popularny, to jest ten drugi wymiar. Który plik technologicznie daje najwięcej możliwości do schowania w nim jakiegoś exploitu czy jakiegoś malware'u, a drugi wymiar, a które pliki są najbardziej popularne. No bo jak gdyby tak działają hakerzy. Oni przyczepiają się tam, gdzie największy efekt mogą wykorzystać, gdzie dlatego najbardziej popularne systemy są atakowane, dlatego najbardziej popularne pliki są wykorzystywane. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To są te 2 wymiary. Co jest popularne, gdzie jest duża ilość, albo co technologicznie pozwala. No mogę wam powiedzieć, że na przykład JPEG jako plik jest stosunkowo płaskim formatem pliku, więc w miarę bezpiecznym. Okay. A słuchaj, musimy przypomnieć drugie pytanie, bo się rozgadaliśmy. Mówię, ale to właśnie dlatego teraz. I w toku szukania odpowiednich zabezpieczeń, jak się przestrzec przed złymi plikami, czy zapisując je na OneDrive'ie, zabezpieczamy organizację, że nie wiem, ten OneDrive zweryfikuje nam, że ten plik jest OK, czy przechowywanie plików na OneDrive'ie, czy jakiejś innej chmurze jest bezpieczniejsze niż zapisywanie na komputerze, skoro Outlook lub inne pocztowa aplikacja mówi, że mam to zrobić. Czy to jest tylko kwestia przechowywania i oszczędności na miejscu? To zależy. No nie, bo słuchajcie, no chwała Bogu trochę znam Microsofta. No wiecie, że macie tam różne pakiety i w zależności od tego, jakie mechanizmy bezpieczeństwa, które są dostępne w stajni Microsofta, które mają, że tak powiem, monitorować to, co użytkownicy w ramach aplikacji Microsoftowych robią i jakimi danymi się wymieniają. Z punktu widzenia plików, no ja nauczyłem się myśleć
procesami plikowymi, można nawet workflowami plikowymi. Patrz, masz pliki przychodzące, ale przychodzące skąd dokąd, to jest jeden proces. Masz pliki wychodzące skąd dokąd. Masz pliki podróżujące east-west, czyli nie wiem, pomiędzy aplikacjami. Te ścieżki plikowe, każda z nich ma trochę inną specyfikę. No bo jak już ten plik trafił do ciebie i zapisałeś go czy na OneDrive'ie, czy u siebie na stacji roboczej, twój system operacyjny dotknął ten plik. Więc jeżeli w tym pliku był jakiś exploit albo malware, już miał okazję się wykazać. To gdzie ty potem ten plik zapiszesz, ma bardziej wpływ na to, jak łatwo będzie robić lateral movement. Czy twój system zapisałeś go na stacji roboczej, zamknąłeś komputer i tak naprawdę odpiąłeś się od internetu i przez chwilę jest cisza, czy właśnie zapisałeś go gdzieś w jakimś chmurowym repozytorium i on ma gdzie się dalej rozpychać. A to, jak mu trudno będzie rozpychać, bo to chmurowe repozytorium ma te zabezpieczenia chmurowe od dostawcy tego chmurowego repozytorium, no to znów inny wątek. Słuchajcie, w dzisiejszym skomplikowanym świecie cyberbezpieczeństwa nie ma prostych odpowiedzi. Dlatego ta robota jest taka trudna. No dobra, a teraz odwołując się już do jakichś praktycznych rad dla organizacji, tak? Czy teraz po wysłuchaniu naszego podcastu każda firma powinna złapać za słuchawkę i zadzwonić do Łukasza Okulskiego, podaj mi cenę tego obswata, czy nie wiem, powinni zacząć od, nie wiem, edukacji pracowników pod kątem tego, gdzie klikać, co pobierać, jak przechowywać te pliki, jak je ustrukturyzować, gdzie przechowywać jakieś pliki zawierające krytyczne dane. Jak to taki scenariusz krok po kroku do pełnego, jeśli można tak nazwać, pełnego bezpieczeństwa plików? Prawdę powiedziawszy, absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby każda organizacja musiała brać za telefon i dzwonić do obsłata czy do mnie. Ja przez lata lubiłem myśleć o takiej jak gdyby krzywej dojrzałości cyberbezpieczeństwa, nie? No mniejsze organizacje, które są mniej łakomym kąskiem, są rzadziej atakowane, mają mniej kompetencji, mniej szmalu i mniej technologii, zaczynają od jakiegoś tam antywirusa, jakiegoś firewalla. No i to im wystarczy, taka 10-osobowa firma. No to jakby... właśnie, więc idąc dalej powinniśmy się zająć jakimś uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, może tożsamością, na pewno ochroną poczty, to jest dla mnie troszkę taki zaniedbany kawałek w wielu miejscach, właśnie tych mniejszych, żeby porządna ochrona poczty, no bo to jest właśnie kanał komunikacji ze światem, który jest non-stop wykorzystywany w atakach. No i później, jak gdyby możesz tą krzywą dojrzałości budować, gdzieś tam wchodzić w tryby, a czy mamy własny zespół bezpieczeństwa, czy mamy Security Operations Center, czy my robimy threat hunting. Bardzo ciężko mi umiejscowić na tej krzywej dojrzałości obsłata, bo może się okazać, że stosunkowo niewielka firma ma tak cenne dane przechowywane gdzieś tam właśnie na jakimś storage'u swoim. Medyczne na przykład. Na przykład. I ona tak, jak gdyby, albo tak jest dojechana regulacjami, że stwierdza, że dobra, no ten najbardziej krytyczny fragment w mojej organizacji, tak jak się często dzieje na przykład w przejściu plików pomiędzy światem IT a OT. Gdzieś są takie wąskie, no mówiąc po korporacyjnemu amerykańskiemu, wąskie use case'y, które są na tyle istotne, że to o nich myślą, kurde, to muszę zabezpieczyć wieloma warstwami na maksa jak się da. Zresztą sobie poradzą te moje firewall i inne systemy, które mam. I to często tak jest, że ja zaczynam rozmowy z klientami, którzy oni już sami wiedzą, że coś chcą lepiej dobezpieczyć, że jakiś właśnie przepływ plików z sieci, nie wiem, jawnej do niejawnej, IT do OT, ze świata zewnętrznego, bo są klienci albo kontraktorzy, do wewnętrznego w jakiejś jednej kluczowej aplikacji. Więc klienci, uwierzcie mi, no oni sami wiedzą, gdzie mają problem na pewnym etapie. To już nie jest tak, że my musimy edukować właśnie kup takiego firewalla. Na pewnym etapie tej krzywej dojrzałości, na którym akurat najlepiej pasuje obsłat, ci klienci mają swoje własne metody analizowania ryzyka. Są firmy, które jak gdyby jedynym krokiem, który muszą zrobić, to dowiedzieć się w ogóle, że obsłat istnieje. Że istnieje platforma, która niweluje albo minimalizuje ryzyko związane z plikami. Nieważne, jaką drogą te pliki przychodzą, jaką drogą te pliki wychodzą, my się możemy dostosować, czy to do ochrony tego storage'u, czy to do ochrony wymiany właśnie pocztowej, maili i załączników, czy to ochrony tych plików, które są przynoszone w tym konkretnym procesie, nie wiem, przez zewnętrznych kontraktorów, programistów z ich laptopem, z ich pendrive'em, czy to wnoszonych jakimś zewnętrznym połączeniem, czy to ta konkretna aplikacja tak się wymienia plikami,
z innymi aplikacjami, albo przyjmuje te pliki z zewnątrz, tak jak mówiłem o tym systemie reklamacji, albo nie wiem, aplikacji jakichś bankowych i tych plików przychodzi mnóstwo. I tak, i te pliki są skanowane, bo przecież ten ruch z tej aplikacji przechodzi przez jakiegoś firewalla, ale inspekcja tych plików jest niedostateczna. A istnieje taki obsład, który jest w stanie się wczepić we wszystkie te wątki i zrobić bardzo szczegółową analizę tego pliku i sprawdzenie, wzbogacenie zespołów bezpieczeństwa informacji o tym pliku, albo po prostu zablokować go. I robi to bardzo szybciutko, dla bardzo dużych wolumenów plików. I to jest takie, bo ja się z tym wcześniej w mojej karierze, zanim nie dołączyłem do obsłata, nie spotkałem. Jak gdyby najbliżej tego były sandboxy. Więc jeżeli ktoś już używa sandboxa, no to mam bardzo ciekawą alternatywę, albo wręcz zastępstwo, bo my też naszego sandboxa mamy, ale to przepraszam, bo się zawsze rozkręcam. Pogadajmy dalej. No dobra, ale ktoś nie ma, jakaś firma nie ma. Czy mógłbyś podać przykład jakichś takich spektakularnych ataków, wycieków w organizacjach, które moglibyśmy tutaj... Takie, które zaczęły się od tego konkretnego pliku. Na przykład, no. No słuchajcie, no najbardziej już oklepanym, no bo absolutnie spektakularnym, no był Stuxnet, gdzie to właśnie plik podrzucony na tym, ale ja bardziej chciałbym pokazać nie spektakularność takich ataków, ja chciałbym pokazać wszechobecność takich ataków. Bo ja gdyby musiałem sobie wziąć pomoc naukową, zaraz do niej sięgnę. Słuchajcie, raport o stanie cyberbezpieczeństwa Polski na 2024 rok przez nasz CERT.gov naskowy i ja nie musiałem szukać długo. Co prawda to nie był pierwszy opisywany atak, tylko drugi. No dużo lepiej by to zabrzmiało, gdyby to był pierwszy, ale drugi opisywany atak to jest moja pomoc naukowa. Zespół CERT.gov zarejestrował kampanię phishingową wymierzoną w organy polskiej administracji rządowej, więc to już jak gdyby nakieruje. I no to była phishingowa kampania, gdzie załącznik do wiadomości stanowiły pliki o nazwach, wiecie, jakieś dodatkowe docx.exe, dodatkowe 3 docx.exe, wiecie, tak jak wyglądały na jakieś załączniki w ramach konwersacji. A później zostały zidentyfikowane jako złośliwe oprogramowanie typu Trojan agent Tesla. I to nie jest tak, że nagle słyszeliśmy o jakichś wielkich pożarach w tych instytucjach, które tą kampanią zostały złapane. Ale to nie jest jedna kampania. Pliki są nośnikiem exploitów i malware'u i pojawiają się wszędzie dookoła nas. Jasne, a jak taki, no powiedzmy taki obswat, tak jak on wygląda, jeśli chodzi o taki user experience, użyteczność dla użytkownika końcowego. Na przykład my z Łukaszem mamy sporo, na pulpicie mamy taki specjalny folder z filmami, no i często z niego korzystamy. Udostępniamy, oglądamy. I jak ta platforma OPSWAT radzi sobie z taką użytecznością na co dzień? Czy ja w ogóle ja jako użytkownik końcowy, pracownik marketingu w ogóle jakby nie muszę wiedzieć, że coś takiego w organizacji istnieje, czy muszę jednak tam, nie wiem, trochę się przeklikać, coś tam udostępnić, gdzieś coś skonfigurować, czy to jakby mnie nie dotyczy? Przepraszam, jak bardzo jest uciążliwa, bo jak mamy klikać za każdym razem, tak, otwórz, 5 razy otwórz. Nie, to ja dziękuję, wychodzę. absolutnie nie jest uciążliwa ani dla użytkowników końcowych, ani dla administratorów. Uciążliwe jest de facto na początku tylko skonfigurowanie takiej ścieżki zdrowia, którą każdy plik musi przejść, bo ona może być albo bardzo restrykcyjna, albo bardzo luźna, może mieć w sobie wiele elementów, drzewko decyzyjne, logiczne, że jak tu będzie taki wynik analizy, to zrób to. Więc to jest rzeczywiście troszkę uciążliwe i tutaj oczywiście pomagamy, jak skonfigurować wszystkie te elementy, te technologie, które mogą na plik przetwarzać, albo analizować, albo się mu przyglądać, w jakiej kolejności i co chcemy uzyskać. Ale tak naprawdę z jednej strony administrowanie tą platformą jest, z tego co słyszę od użytkowników, naprawdę proste, to nie dokłada wiele godzin, a dla was ona jest zupełnie, może być dla was jako jak gdyby zwykłych pracowników, nie zespołu IT czy zespołu bezpieczeństwa, ona jest przejrzysta, bo to jeżeli wy dostajecie maila z załącznikiem, no to przecież nie interesuje was, jak wiele systemów go przeanalizowało. Może się okazać, bo to akurat mnie spotkało, bo też oczywiście jako pracownik obsłata jestem tym obsłatem obwarowany z różnych stron, że dostałem ostatnio takiego maila. Słuchaj Łukasz, bo dostałeś maila z załącznikiem i załącznik jest zaszyfrowany. Zanim ci tego maila damy, proszę kliknij tutaj i podaj hasło do tego załącznika, bo musimy go odszyfrować, żeby go przeanalizować. No to faktycznie
odrobinę, że tak powiem, uciążliwości. No ale hej, no ja wolę mieć przeskanowany ten załącznik, żeby coś za nim zacząć, no tak. się złapać. Druga rzecz. Załóżmy, macie filmy. No przecież rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że no taki duży film, oczywiście poza kamerą, jest to dla mnie oczywiste, nie dla widzów, ale rozmawialiśmy o tym, że no taki plik z nagraniem chociażby tego podcastu to jest duży plik, raczej się go załącznikiem nie wyślę. No i wy jako odbiorcy takiego pliku, no możecie albo przyjąć go jakimś, nie wiem, transferem internetowym, publicznym, tak zwanym shadow IT, albo istnieją firmy, które korzystają z takiego rozwiązania obsługi, stwierdzić, że słuchajcie, nie. U nas file sharing wewnętrzny, wewnątrz firmy, ale też z zewnętrznymi kontraktorami czy z gośćmi, my mamy taki fajny właśnie, takiego naszego lokalnego boxa czy transfera, no you name it, no ale to chodzi o tą funkcjonalność file sharingu, tylko że on jest od obsłata, bo on oprócz tego i wy wtedy wystawiacie, słuchaj, tutaj masz linka, wyślij mi ten plik, bo wy umiecie sobie w swojej aplikacji, która jest bliźniaczo podobna funkcjonalnie do tych wszystkich innych, ustawić, że dobra, no to stworzę sobie tutaj konto gościa dla mojego kolegi, bo on mi ma tu wysłać i on mi teraz wyśle na mój współdzielony folder jakieś pliki. A piękno tej aplikacji, oprócz tego, że ona jest porównywalna użytecznościowo i wygodowo dla was, to nie jest dla użytkownika, który się plikami bawi, to nie jest hardkorowe IT, gdzie on musi coś, to jest zwykła aplikacja użytkowa. To dla działu bezpieczeństwa jest o tyle fajne, że wszystkie te pliki, zanim zostaną wpuszczone do organizacji współdzielone, znów zawijane są do naszej platformy MetaDefender, która analizuje te pliki, zanim zostaną zapisane czy puszczone dalej. To więcej o przesyłaniu plików, udostępnianiu powiemy w drugim odcinku. Pewnie. To oglądajcie nas koniecznie. Ja mam jeszcze takie jedno z ostatnich pytań dotyczące tematyki plików, bo wspomnieliśmy o edukacji. Powiedziałeś o tym, że mamy tego obswata u nas i my jako dział marketingu go zewnętrznie jakby nie widzimy. Natomiast niektóre narzędzia Microsoftu, co jakiś czas wyskakuje nam teraz taki komunikat w mailu, sprawdź, czy to na pewno ten nadawca, czy ten plik jest bezpieczny. Jak ważna według Ciebie nadal, posiadając Wasze rozwiązanie, jest kwestia tej edukacji? Czy nadal ten użytkownik musi 3 razy sprawdzić, od kogo tego maila dostał? Czy ma większą pewność, że to nie jest zainfekowany plik? Prosimy o uczciwą. No, słuchajcie, no wiecie, że gdyby stanowisko moje każe chwalić pod niebiosa, nie musi kazać. Ja naprawdę tą technologię pokochałem, ale nie oszukujmy się, żadna technologia nie zastępuje zdrowego rozsądku. Kogo tu na tym krześle nie posadzicie, od którego z vendorów, kto by się nie zajmował cyberbezpieczeństwem. Nigdy za dużo właśnie tego zatrzymania się na chwilę i sprawdzenia. Ja wiem, od kogo jest ta wiadomość. To jest właśnie najfajniejsza rzecz z plikami. Ty przyjmuj pliki, tylko te, na które czekasz. Jak ktoś ci wysyła jakiś nieznany prezent, po co ci to? W dzisiejszych czasach to... Nawet jak plik nazywa się podwyżka. Ale wiesz, ale ten plik, słuchaj, nie wierzę, że menadżer twój nie będzie chciał, czegoś ugrać i nie poinformuje cię o tej podwyżce w sposób inny niż suchy e-mail. I wtedy czekasz na te... ale ludzka psychika jest jednak ciekawa, jednak... No i dlatego znów tej edukacji trzeba jeszcze więcej. To są socjotechniki, zdrowy rozsądek i żaden system tego nie zastąpi. Jasne. Nawet taki, który będzie w niesamowity sposób niwelował zagrożenia schowane w załącznikach, ale być może to zagrożenie się kryje gdzieś indziej. Być może to jest socjotechnika i sama treść tego maila już stanowi zagrożenie, dlatego lepiej tego maila nie otwierać. Tak, bo jak będziesz otwierał, to pomiń zabezpieczenia, to jest na pewno ważne, bo ci wyskoczy taki komunikat. A może wcale tak nie jest i mamy tego nie pomijać. Tak, myślę, że to jest odpowiedni moment, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie niebezpieczne. Więc tak, tu jest nagroda, tak, za odpowiedź na pytanie. Przypomnę to pytanie i zaraz poznasz odpowiedź. A pytanie było: w którym systemie operacyjnym pojawiła się jedna z pierwszych współczesnych koncepcji pliku? A. Windows 1.0, B. CP/M, C. Multics oraz D. Amiga OS. Odpowiedziałeś Amiga OS. Mamy przygotowany prezent i go nie dostaniesz, ponieważ odpowiedziałeś błędnie. Poprawna odpowiedź to Multics.
Stary, ja nawet nie wiedziałem, że taki system istniał. My też nie, No właśnie, to jest ale teraz już wiem. świetna zabawa, uważam, że to nie fair. Ale wyjaśnijmy. To właśnie w Multics po raz pierwszy pojawiły się pliki jako segmenty pamięci z hierarchią katalogów i kontrolą dostępu. Fundamentem tego, jak działają pliki dziś. System stał się bezpośrednią inspiracją dla późniejszego Unixa, a więc pośrednio dla całej współczesnej informatyki. Powiedzmy czekam. tylko, Dziękuję, czegoś się nauczę. Dzięki, powiedzmy chłopaki. tylko, że Multics pochodzi z 1964 roku, więc dosyć dawno. Takie średniowiecze informatyki. Mnie na świecie nie było. A ty byłeś? Oficjalnie nie. W naszym dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękujemy bardzo. Ale Dziękuję bardzo. Zapomniałeś O subskrypcjach. Oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcamy do subskrypcji, do zostawienia łapek w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu, który fragment, które pytanie Wam się najbardziej podobało, bo bądź może zrobimy kolejny odcinek z Łukaszem Okulskim, zaprosimy go tutaj i będzie cały odcinek poświęcony tej jednej tematyce. Kto wie? Myślę, że już niebawem. Łukaszu, bardzo serdecznie Dziękujemy Ci dziękujemy za Ja ten również odcinek. dziękuję. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Na Cześć. razie.